Witam serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy komentują oraz subskrybują nasz kanał, do czego bardzo serdecznie namawiamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Jak również bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na utworzenie Muzeum Stacjonarnego, które już tutaj w zasadzie się tworzy, bo w budynku tego muzeum kręcimy ten film. Dzisiaj się pojawił Darek, mój przyjaciel z dzieciństwa, po raz kolejny. Czyli tak jak ostatnio powiedziałeś, nie wiedziałeś, na co się decydujesz, przyjeżdżając pierwszy raz. Mówię do żony, jadę na chwilkę do Romana, nie? Tymczasem, tak jak pewien kabareciarz powiedział, miałem tylko wejść i wyjść, nie? Tymczasem weszłem i wyjść nie mogę, nie? Tak, także dzisiaj z Darkiem odwaliliśmy kawał dobrej roboty, bo tego, czego kamera nie pokazuje, to jest sprzęt w następnym pomieszczeniu, posegregowany w końcu, bo było go tutaj bardzo dużo naustawiane, a w tym pomieszczeniu i w zasadzie w tym następnym jest planowany sprzęt polski. Dlatego wystrój dzisiejszego odcinka to mamy właśnie nasze Altusy 110. Gdzieś wygrzebane z czeluści. Tak, z czeluści przynieśliśmy z Darkiem. Ocalały, już mają wymienione zawieszenia, więc grają. Znaleźliśmy Radmora. No i Maję znalazłem. I właśnie znalazł Darek Maję 2. Mój magnetofon z dzieciństwa, który był moim marzeniem. Pamiętam go. Prawda? Pamiętam Majkę. Majka ma tylko fale długie, Warszawę, której nie można w żaden sposób tutaj regulować, oraz UKF, który w tym momencie oczywiście nie działa, bo ma stare pasmo, ale okazało się, że magnetofon pracuje. A więc podłączyłem tą Maję kablem do Radmora. Co prawda, wiadomo, Maja jest monofoniczna, więc gra tylko jedna kolumna, ale było to fenomenalne pomyśleć sobie, jak to kiedyś mogło wyglądać. No bo mając Maję i mając Radmora nie szło inaczej. Radmor chyba znowu po latach pierwszy raz odpalił, nie? Tak, odpalił. Też baliśmy się, że w ogóle nie odpali, nie? Tak, ale coś działa. Coś działa. Coś działa. Ale myślę, że, bo ja go chyba kupiłem jadąc gdzieś po drodze kiedyś, dawno temu i nawet do dnia dzisiejszego chyba go nie sprawdzałem, stąd też pewien serwis będzie mu pewnie potrzebny, bo i gałki trzeba poczyścić, pomyć, bo to wszystko jest tu jeszcze nietknięte, ale to jest ten 5102TE, czyli ten ostatni z jednym wskaźnikiem. Marzeniem każdego z nas był ten z 5 wskaźnikami, bo ten to już jest taka wersja trochę uboższa, bo mamy tutaj te diody, które wskazują nam wysterowanie, ale i tak wygląda bardzo ładnie. No nie ma chyba nikogo, komu się nie podobałyby to. Tak, nie. Wtedy. No i do dnia dzisiejszego to się podoba. A wiesz, co ci powiem? Nie wiem, a jeszcze jak działają, to już... No i w tej chwili robię już wydruki 3D, znaczy 3D, wydruki tych płytek, które pokazują częstotliwość i już jest na dzisiejszy, czyli do 108, nie? 88 do 108, a my tutaj mamy tą starą jeszcze, bo mamy do 74, od 66 do 74. I co prawda on jest przestrojony, co zresztą możemy zaprezentować nawet, bo tutaj trochę antena łapie, trochę nie łapie, trochę szumi, trochę syczy, ale stereofon nie łapie i tutaj faktycznie ta wskazówka w momencie, kiedy ustawiamy tutaj te sensory, które nam tutaj trochę działają w swoim własnym życiem, jak na razie. Polski bajer, nie? Na tamte czasy. Tak, to pamiętam, jak się mówiło wtedy, że jak ci mucha usiądzie, to ci przełączy. Tak, nie wiem, czy komuś się to przytrafiło, że słuchał Radmora, usiadła mucha i mu przełączyła, tego nie wiem, ale ja takiego czegoś nie kojarzę, aczkolwiek też przyznam szczerze, że ja osobiście Radmora nigdy nie posiadałem, bo był tak strasznie drogi. Chyba nie mieliśmy znajomych, nie pamiętam, nie przypominam sobie, kto Grzesiu, mój kolega z przedszkola, on miał Radmora i ma go do dzisiaj, bo jakiś czas temu jeszcze byłem u Grzesia, to ten Radmor nadal stoi, nadal gra. Także wiem, że Grzesiu miał na pewno, a tak to powiem ci szczerze, nie faktycznie... jest z nimi tak źle z tym sprzętem, jak mówią, nie? Że skoro nadal gra. Nadal, Jak się dba, tak się ma, nie? No. Z drugiej strony. Także Grzesiek go ma, którego tu serdecznie pozdrawiam.
na pewno już ze 40 albo więcej lat. No bo pamiętam, że byliśmy w podstawówce, jak się do Grześka szło, to ten Radmor już był, więc na pewno 40. No, jak byliśmy w lepiej, podstawówce, to musiało to być dawno w każdym razie. No i patrząc po nas, po naszych siwych włosach, nie? Nikt nam w sumie nie wypomina PESEL-u, ale... No, ale tego się ukryć nie da. I stąd też zamiłowanie do tego sprzętu, nie? Bo młodzi ludzie no to się tym nie interesują, ale włączymy Maję. Trzeba dać zasilanie. Do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc. Radio się od razu włączy. A jak się włączy kasetę, wyłączy się radio i Maja gra. A ja byłem przekonany, że zębatki poleciały i że ona nie zadziała. No nie wierzyłem. Jak żeśmy go odpalali, to nie wierzyłem, że ona ruszy. Ja też. Wiele dobrego sprzętu zachodniego, nie? Po takim czasie próbujesz, nie działa. Nie? A Maja ruszyła. Maja ruszyła i nie była odpalana na pewno ze 30 lat. Tak. To ma swój debiut znowu. Tak, debiut i od razu telewizyjny. Telewizyjny, nie? Ciekawostka, bo tutaj wyjście jest regulowane sygnału potencjometrem, więc można Mają regulować sobie głośność muzyki. Tak, niekoniecznie trzeba. Nie? Niekoniecznie tu musimy. I ta ma na szczęście wszystkie suwaki, nic nie zginęło z niej. Antena jest lekko uszkodzona, ale mamy jeszcze jedną Maję, która nam wcześniej wpadła w ręce. Tak, dziś ją nawet gdzieś ją tam tak, i z tamtej wezmę antenę i tu przełożę, bo tutaj no niestety ta antena uległa jakiemuś dziwnemu zbiegowi okoliczności i została lekko uszkodzona. Ale Majka gra. I to jest po prostu... Tutaj był wyłącznik sieciowy i co ciekawe, tu jest taka kontrolka, tego nie widzicie, chyba że postawimy ją trochę. Okay. I tutaj jest takie V, czyli napięcie. Tak. I to była jedyna świecąca rzecz. Przynajmniej po ciemku wiedziałaś, gdzie Maja stoi. Tak, że jest podłączone do sieci i powiem ci, że to było najładniejsze w tym magnetofonie. Ja mogłem za dziecka godzinami słuchać muzyki i patrzeć sobie, jak ładnie ta lampka świeci. To jest głupie, co dzisiaj ktoś sobie pomyśli, nie? Ale tak było, bo to była jedyna kolorowa rzecz. Jedyna kolorowa rzecz. I kolorofon później, który miałem. No. A tak, w zasadzie w naszych magnetofonach nic się nie świeciło. Czasami dioda stereo. A tak, to były one no takie dość ubogie, jakieś takie dodatki, a zachodni sprzęt jednak miał diody, wskaźniki wychyłowe, takie cuda, czego my nie mieliśmy. I ta dioda mnie do dzisiaj jest naszą diodą. No później niektóre firmy, zwłaszcza takie mniej popularne, poszły troszeczkę po bandzie, nie? Z tymi diodami, z tym wszystkim. Pamiętasz, nie? Wszędzie, gdzie można było już tak kolorowe upali, nie? Naklejki. To były lata 90., nie? No, czym więcej diodek, świecidełek, wokół głośników, nie? Wszędzie nie pakowali, tylko żeby błyszczało, żeby kurde gdzieś mamy te na stanie naszego muzeum. Gdzieś jest. Jak przyjedziecie, to odpalimy to. No i mamy tego z teledysku Madonny. Tak. Ten wiem, też ma. Zapamiętałem, gdzie stoi. Ten ma nawet dziury w głośnikach specjalnie zrobione, otwory w magnesach, bo tam są włożone żarówki i po prostu te głośniki mrugają. Czyli było za mało żarówek, nie? Tak. Czyli trzeba było wyciąć żarówkę. Tak. I powiem wam, to nie gra, bo to tylko na teledysku Madonny tak ładnie wygląda. Tak. Może ktoś nie gra. Jest tak plastikowe, ale efekt nie, robi. to ładnie wygląda nie? W telewizji, nie? Tak. Ale to jest plastik. I to jeszcze kiepski plastik, bo mi się udało z 3 sztuk zrobić 2. Takie w miarę przyzwoite 2, ale te plastiki się tak łamią, to jest tak kiepski plastik, że naprawdę tam odkręcenie śruby graniczy już z tym, że możesz wykręcić ją już zostaje. Z całym mocowaniem ze wszystkim, do czego ona była przeznaczona, więc ten magnetofon naprawdę nie jest wiele wart, jeżeli chodzi o jakość, ale jest bardzo dużo wart ze względu na teledysk Madonna. Tak, czyli jakaś wartość sentymentalna. Tak, nie? Tak. Także tutaj w trakcie naszych porządków mieliśmy właśnie Radmora i słuchaliśmy sobie trochę muzyki. Mówię, Romek, zobaczymy, czy ten Radmor dzisiaj gra. No. Ale co nie, co to dla nas, nie?
I tu właśnie, tu w tym pomieszczeniu i w pomieszczeniu dalej, czyli za kamerą, jest przeznaczone drugie pomieszczenie całe na polski sprzęt, czyli będzie wieża szufladowa, oczywiście Diora, Fonika, gramofony, Adam i no, Bernard. No, dużo tego sprzętu polskiego Troszeczkę jeszcze widziałem jest. tam radia stare, widziałem. Tak, no, Taraban, wszystkie trzy, Śnieżka, Sudety, Śnieżki, Sudety, Śnieżki, góry, wszystkie góry, wszystkie imiona, nie? Bo tak. Jakieś polskie to zawsze wszystko, nie? Tak, Hanie, Agata, Marta, nie? Monika, no kurczę, nie? tak, to też będzie. Także troszeczkę dyskryminowani, bo za dużo polskich tych imion męskich nie ma. No, męskie były przy gramofonach. W gramofonach, nie? No, Bernard, nie? Tak, przy gramofonach były męskie. Chociaż tyle. No, Fryderyk miał No. też być, ale z tym Fryderykiem to chyba krążą historie o Fryderyku. No, ale fakt jest taki, że męską część widowni, jakby to powiedzieć, przeznaczono na poważny sprzęt No, poważnie. gramofonowy, a no, magnetofony, te boomboxy, no to też Klaudia, No, głównie polskie. Edyta, Manuela, nie? To też No, były... parę tam wyjątków było, nie? Hanie wziąłeś do czyszczenia dzisiaj. No, Hanie wziąłem. Bo Darek się tutaj, że tak powiem, naprawdę bardzo, jakby to dobrego słowa ująć, poświęciłeś się temu, że będziesz brał po 3 magnetofony i w domu Darek będzie robił pełny, jakby to powiedzieć, autodetaling. Autodetaling, jak to nie? mówią Jak to przy samochodach, nie? Tak tu przy No. magnetofonach. I pokażę wam oczywiście... Coś, oczywiście nie przyjechałem z pustymi rękami. I tu właśnie od Darka, nie wiem czy to będzie widać, może to odsunę, pięknie wyczyszczone, a on wyglądał jak psu z gardła. Tak, jak ja nazywam to zaszczurzony. Tak. I ten magnetofon Darek przywiozłem to troszeczkę jako ciekawostka, bo w sumie to się zastanawiamy, co to jest. No i to jest prawda, bo jest to Tonstar. Tonstar 2229. Może by ktoś z widzów co nieco więcej o nim wiedział. Ja się dowiedziałem tylko tyle, znalazłem go na portalu rosyjskim. Jakiś chłopaczek go rozkręcał i pełen podziwu był, nie? Że on ponoć świeci, mówiłeś, nie? Że ponoć tutaj świeci skala piękna, skala, nie? Tylko oczywiście tu nie. No trzeba, ale to jest jedyna rzecz, która w nim nie działa. Tak. Bo magnetofon Reszta działa. Tak, a on jest w wieku tej Mai, tak. pewnie. I radio też odbiera. Tak. I ten chłopaczek z Rosji, bo włączyłem sobie tłumacza, mówił, że o dziwo całe te bebechy, jak to można mówić, to porządne są. No, tu jest i ponoć wszystko, porządnie gra. Wszystko jest w języku niemieckim, więc szedł na pewno co to na za rynek wynalazek? niemiecki, Nie typowo niemiecki, austriacki. Ktoś to zamówił partię tych magnetofonów z tymi opisami, bo zawsze są angielskie. Tak. A to jest typowo waży sporo. Nie? Tak, jest ciężki. No i nie jest tak, jak żeśmy przed chwilą mówili, nie? Jakiś tam tandetny plastyczek, bo to kurczę jest jednak wszystko metalowe. Tak, jest solidnie zrobiony. Aluminiowania, to wszystko. No i powiem wam też, że to jest o tyle ciekawostka, bo Sanyo, Sony, JVC, Hitachi wszyscy znamy. Nie? Tak. Bo, idzie zdobyć. No na upartego. Tak, bo ich było bardzo dużo po prostu, nie? I rzadziej były wyrzucane. Ale jeżeli ktoś jeszcze ma, to może prosimy o a ten jest ciekawostką, bo po prostu i zresztą antenę ma też piękną całą, niezłamaną. Tak, co pięknie jest, wychodzi, składa się. No i to są właśnie ciekawostki, bo tego jest bardzo mało. Tak. Bo to jest właśnie warte też... Mam nadzieję, że jakieś swoje miejsce tutaj znajdzie. Oczywiście, że tak. Ja już wiem, jako ciekawostka, nie? Także on będzie miał swoje miejsce i jak najbardziej, bo stoi już 450 boomboxów. Tyle jest postawione już na ten moment na półkach, bo doszły ile regałów? Raz, 2, 3 regały doszły. No i są zapełnione w całkowicie. Dziś kolejne 3 żeśmy skręcili, nie? 3? Tak, my dzisiaj 2 skręciliśmy jeszcze i ale boomboxy jeszcze mam na dole, które jeszcze nie stoją, więc ogólnie pewnie do tej liczby 500 dobijemy. Dobijesz. No, 500 ja w to nie wątpię.
No. Widziałeś. I tak cały czas trochę patrzę tam za plecy, że tak powiem, bo miejsce zaczyna się nawet tam już pomału trochę kończyć na te boomboxy, a jeszcze jest ich dużo w kartonach. No cóż, no jakoś trzeba będzie sobie radzić. Dosyć spore wyzwania logistyczne jeszcze tutaj przed tobą, nie? No. Samo to ułożenie, to. Także. Tak, to jest prawda. Ale te u góry wyglądają fajnie i tam chyba zostaną, bo na nie już miejsca na półkach bym nie miał. Zajmuje 1/3 półek. No, bo po prostu one za dużo miejsca zajmują i byłoby to... Swoje ważą na dodatek. No, a tu są solidne, duże belki. Przykręciłem do tego deski i stoją naprawdę tak. No, dobrze będzie jeszcze przymocować. Myślę nad patentem, jak je przymocować, bo mimo wszystko no, ktoś może chcieć ręką coś dotknąć i jak ktoś się postara, no to wiadomo, mimo że są ciężkie i stoją na stabilnym gruncie, no, jak ktoś będzie chciał, to wszystko zrzuci, nie? Więc dobrze byłoby może to jednak jakoś przymocować. No ale będziemy o tym myśleć. Na razie jesteśmy tylko my, więc my nie będziemy zrzucać. Nie. Także widzicie, Radmor działa, Maja, ja ją chyba dzisiaj wezmę sobie na wieczór do domu, bo mam kasety nagrywane doprowadzisz ją też na Mai i tak w mono oczywiście i tak byłoby chyba sympatycznie sobie wrzucić taką kasetę starą z Majki tej i tak wieczorem posłuchać. Kawka po pracy, wiesz czym. No, dobrze, głowica cała. Tak. No, także altusy przyjadą i mamy altusy, altony i jeszcze tak sobie myślę, że musimy podłączyć wieżę szufladową. Szuflada musi mieć swoje kolumny. Foniki i te inne. Każdy ten sprzęt chciałbym podłączyć, ażeby ten polski sprzęt grał. No i każda wieża musi mieć swój własny zestaw kolumn. A polskich kolumn, zestawów ile jest? Tu 1, 2, 3, może ze 4 tylko. To nie wiem, czy w zasadzie starczy polskich kolumn. Żeby wszystko... Zobaczę, ile tych z kartonów, ile się tych wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. No, a my mamy jeszcze oprócz tego paczki. Czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Tak. Też lubię. Jak obserwuję, zawsze oglądam twój kanał, to zawsze mówię, no dalej odpakuj to, bo już sam jestem ciekaw, co tam jest, nie? I co ciekawe, mamy tutaj 2 paczki z Polski, jedną z Kanady od Pawła i jedną od Roberta, miłośnika Pioniera, bo Robert prosił, żeby tutaj jeden sprzęt oddać do naprawy, ale mówi, może otworzyć, żeby pokazać, jak i co się ratuje. Więc mamy co oglądać. No i przede wszystkim chcielibyśmy zrobić program o Modern Talking. I tu Maryś, odezwij się, bo bez ciebie ten program jest niemożliwy. Nie, to jest zakręcony Modern Talking. Tak, także nasz przyjaciel, nie? Tak, nasz przyjaciel z dzieciństwa. No, troszeczkę gdzieś teraz, gdzie on tam mieszka? No, w Poznaniu. W Poznaniu. Widziałem go niedawno u nas w Kościanie. Pozdrawiam, Maryś, jak oglądasz. No i Maryś, pozdrawiamy cię serdecznie i odezwij się, bo szykujemy się do programu. Ale teraz otwieramy paczki i zaglądamy. Tutaj mamy paczkę, zaraz weźmiemy, odczytamy, od kogo ona nadeszła. To jest paczka od pana Jarka z Białogardu. Od pana Jarka z Białogardu. Ciężka, solidnie zapakowana. Dobrze, że ten nożyk przywiozłeś. Czyli już każdy zakątek Polski, nie? Tak. Spróbujemy delikatnie to tutaj jakoś otworzyć. No, bo nie wiem, gdzie ona... A, ona jest tu zaklejona. Czyli musimy wziąć ją tak. O, w ten sposób. I tutaj... Okej. Stretch. Dobra rzecz. Tak, stretch, dobra rzecz. No. I mamy jeszcze jedną taśmę, która nas tu... Wynalazcy właśnie srebrnej taśmy i stretchu należałby się, nie? Nagroda Nobla jakaś, nie? Tak.
Na pewno. No właśnie. Na jednym świat spakował, na Ups. drugim remontuje. A, słuchajcie, to jest dopiero niespodzianka. O. Przesunę. Bo tutaj mamy się. serwisówki. Cały karton serwisówek. I to mamy instrukcja serwisowa, kwadrofoniczny odbiornik radiowy Cezar Quadro. Cezar. Cezar? Co to takiego? Słuchajcie, to jest w pięknym stanie. Zobaczcie, tu wszystko jest. A Cezara nie mam. Cezara nie masz. Nie mam Cezara. Wszystko, ale piękna sprawa. Tu Wygląda z jakiegoś serwisu, nie? Kurczę. tak, to mi wygląda Z jakiegoś, nie? z jakiegoś serwisu. Pan Jarek, może pan Jarek prowadził serwis? Chyba tak. Wiesz, bo To nie wiem, co to jest. Dorota, Lucyna. Schemat ideowy odbiornika Lucyna. Lucyna. Spójrz, to są różne... Dorota. No, to jest popisywane. Tu jest Iza, czyli tak jak mówiliśmy, Tak jak Iza, tak. damskie imiona się powtarzają. Tu Mhm. mamy dalej Izę, tu mamy Dana. Dana, czyli tu naprawdę Czyli cała seria. mega fajna sprawa. Mhm. Aż mnie to strasznie wciągnęło już, bo bym najchętniej już je wszystkie przejrzał, bo mamy tutaj tak. Tu mamy Fausta, Laura, nie wiedziałem, że Kama, Dominika. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że w Polsce mamy tyle damskich imion. Jest że to, też coś z naszej zza wschodniej granicy. tak? Sputnik. Sputnik, no Sputnik. faktycznie. Sputnik. Małe radio. Radio. Kama, Ewa. Słuchajcie. Serwisowane, spójrz, pieczątki jak ładnie prowadzone. No, gwarancyjne. Gwarancyjne. A to znaczy, że chyba była na gwarancji naprawiana, nie? Naprawiana. Sputnik. Sputnik. Magnetofon kasetowy 74 rok. 74. Czyli był gwarancja. Czyli w 74, ale tu jest 15.5. 74 i tu jest też 15.5, więc nie wiem dlaczego 3 razy jest to stemplowane tego samego dnia jakby. Może w dniu sprzedaży. Czyli jednym słowem gwarancja już jest, nie? Tak. Jeszcze tak, brakuje. Jeszcze Sputnik a ja brakuje. nie wiem, czy... Pokażę, jak on wygląda. Bo No ja... taki mały. Coś do kaprala naszego podobny. Nie, tego nie będę miał. Chyba nie. Nie wyryłby ci się w pamięci bardziej. Nie? Izabella. Słuchajcie, tu mamy Izabellę. Części zapasowe do odbiornika radiowego. Mamy jakieś grubsze jest to na pewno kopalnia wiedzy. Tak. To kopalnia wiedzy i tutaj jest pytanie do Zdzisia, czy Zdzisiu nie będzie chciał tego wszystkiego przypadkiem wziąć i... Cezar kolejny. Kolejny Cezar. Nie będzie chciał Zdzisiek tego na PDF wszystkiego przerobić, tych serwisówek, bo Zdzisiu się tym zajmuje. Nie wiem, chyba musiałby się poskserować, B302. No to co to? Amator stereo, słuchajcie, jest amator. To chyba Ultra. Laura, czy coś takiego. Laura. Także bardzo dziękujemy, bo to jest kopalnia wiedzy i to się przyda na pewno. Mhm. Są katalog części zamiennych. No ja żyję nadzieją taką, że któregoś dnia słuchajcie, tu jest Unitra. To jest Daria i nasza. to jest Daria. A Daria leży na dole, bo mi kurczę spadła. Widziałeś tam Darię? Widziałem. Ale już przynajmniej mam instrukcję, jak ją naprawić, bo mi spadła jest niestety. Kolejna Daria? To jest... Nie. To? Tak. 801 to jest to samo. Tak. Mhm. 2 mamy, także jakby ktoś chciał, to mamy nawet 2. No jest to skarb. Nie jest to skarb. żaden sprzęt, ale to jest też bardzo ważne,
żeby móc reanimować niektóre rzeczy, naprawić. Nie? Być może będzie tutaj od Dziś już- magnetowidu, bo no, cały czas poszukuje MTV 50, 20 No serwisówek. no to masz lekturę na wieczór. Tak, będzie co czytać, włączę Maję. Tak, włącz Maję, kawkę do tego, Tak, lampka wina może. raczej lampka nie starczy. Także tu dziękuję panu Jarkowi bardzo, bo to jest po prostu skarbnica, na to trzeba będzie osobny regał. Co? Teraz mamy od komiks. pan Mariusz z Zielonej Góry. Pan Mariusz z Zielonej Góry. Tu jest napisane góra, a więc coś Góra. To znaczy... jest to w jakiś sposób ważne, żeby było to w ten sposób otwierane. Okej. Mamy styropian już. Zabezpieczenie ładnie. O, Pilot uniwersalny. zobaczmy, co tu mamy. Czyli tak, mamy pilot uniwersalny i obsługiwalne marki. Czyli jeżeli mamy książeczkę do tego, to nawet będzie go można zaprogramować. Czyli coś, co się przyda. Samsung. Aparat. Coś podobnego mam jeszcze gdzieś w piwnicy swój. A tu pisze Yashica, a to ale jest Yashica, a myślałem, futerał jest Samsunga. Samsung futerał, mówi dokładnie ten sam, co mam. Tak? Mam takie sam, myślałem właśnie, że to jest... Tu mamy jakiś mały kartonik z pilotami. Pilotami. Słuchajcie, to jest Sony. Oj, takiego miałem. Nawet wiem, od której wieży. Sony. Została moja wieża w starym moim Tu mamy zakładzie. fajnego Philipsa. Ciekawe, to jest chyba od DVD. Philips. Mały poręczny. Grundig telewizor. Grundig telewizor i nasz Elemis. Kurczę, dawno nie widziałem tego. Tak, Elemis, trzeba go będzie wyczyścić, bo jest trochę przykurzony, ale Elemis, ja chyba telewizor Elemis chyba, nie wiem czy mam, czy nie, ale mi się wydaje, że tak. Także pilota na pewno już mamy do niego jakby coś. Co mamy tutaj dalej? O, Philips. To zdaje się jest DVD i ten pilot był do tego. Malutki DVD. Malutkie DVD, malutki Ale lekkie. pilot. Słuchajcie, te 5 takich ważyłoby tyle, co ten boombox. Nie? No, No zobacz, Darek. No nie. No nie. Nie wiem, co to... Koperta z co tam listem jest no. cięższa. Można Dawniej na bazarach, jak się kupowało sprzęt typu właśnie magnetofon, taki boombox, nie? Czy tam jamniczek dalej, nie? To wierzcie mi albo nie, że niektórzy rozkręcali zobaczyć, czy nie ma tam cegły czy czegoś, nie? Pamiętasz te czasy? No. Bo sprzedawali często same obudowy, nie? Aha. Tam nie szło na bazarze, nie? Na łazarzu, nie? Tak zawsze mówiło się sprawdź, bo ktoś tam kupił, nie? Cegłę. Cegłę w środku, żeby był ciężki, nie? A to było po prostu sama obudowa, nie? Ale człowiek zadowolony do domu, no nie? tak, tam ciągiem. Ciężki był, nie? A to sama obudowa, nie? No tu ja mam wrażenie, jakby była obudowa i ktoś kabel. cegłę wyciągnął. No ty coś z cegłę wyciągnął, ale takie czasy nadeszły, że to nie waży tak, nic. nie waży. Nic nie waży. Po prostu. Mhm. Słuchajcie, tu mamy radio. To co? To chyba jest... Ocean. Nie. Tak? Rosyjski? Ale tak? Nie, ocean to chyba... Okean, ale... Ocean... TK, nie wiem jak to się czytało, ale to jest rosyjskie radio. Rosyjskie? Może i ocean, nie wiem też. Nie. To Okean. chyba nie. Co to znaczy? Trzeba było tłumacza jakiegoś. 204 model. No trzeba będzie wyczyścić gałki, gdzie zaginęły, ale będzie reprezentowane rosyjskich... Demoludy. Nie mamy za dużo. Nie, więc... właśnie chciałem też powiedzieć, że sprzętu tak... No, zobaczcie, słuchajcie. Roki. To były czasy. No i po polsku oczywiście.
Kolumbia. Kolumbia. No, to nie kojarzę. No i tu film Świadectwo Nicolas świata. Cage. A, Dominik Tarczyński. Polityk. Aha, o. No. To już jest coś nowszego. Aha. No ale Rocky to... Ojej, i to chyba 1. DVD 1. To... Jaki to był kultowy film. Najlepszy film 1976. Tak. Najlepszy film 1976 roku. Wszyscy się zawsze śmiali, że jak będzie Rocky 2024, to już będzie chyba o kulach chodził. Odcinek. Tego tyle było. No. Mówili, że Rocky ostatni film w Polsce nakręcał, nie? I dostał po prostu emeryturę i kazali mu przeżyć. Nie? To był ostatni film Rocky. Niestety nie udało mu się. Słuchajcie, mega ciekawy pilot, bo mamy tutaj tak, magnetowid, CD i to wideo, obsługuje dużo różnych urządzeń, a więc to taki kombajn. Od jakiegoś wieży? No, od wieży, bo tu mamy też głośność, ale mega rzadki pilot. No i to jest konkretny, nie? Tak, ten jest naprawdę, przyda się na 100%, bo obsługuje dużo urządzeń i nie trzeba będzie wielu pilotów. I tu mamy, Walkman. Dajcie stereo, Panasonic. No, Walkmany to jest w ogóle zupełnie inna historia, nie? Z naszych młodzieńczych lat. Ojej, jaki to był szał. Piękny Panasonic. To kiedyś to marzenie, to... Co tu wiele mówić. Equalizer nawet. Tu mamy kolejne czyli tak jak koncertnej. Trójka. Słuchajcie, koncertnej. Tak, ale... Trójka. Ale cóż to takiego jest? Prawdopodobnie adapter. Gramofon, Tak, adapter, bo to my mówimy... Tak, adapter. Podobne do Bambino naszego. Do naszych sprzętów z tamtych lat, nie? No. Czyli poznaje ten plastik, zżółknięty, wszystkie takie ładne się robiły. Świetny. Powiem wam, że z naszym Bambino jestem ciekaw, czy się go uda odpalić, bo on być może to jest na pewno lampowy. I tak to przypuszczam. I mamy tutaj jeszcze obroty 16 i 78. 45, 33. No. Stiłanow, cep. No jeszcze cepem pogania. SSSR. Tak mówiło, Córka cesarza, całuje piekarza. Pamiętasz, za dzieciaków, nie? Kto lepszy wymyśli? Świetny, naprawdę mega świetny adapter. Zobacz, i jak nawet postawimy obok naszego Bambino, to będzie to naprawdę... Porównanie, nie? Co No Rosjanie robili. No, świetne rzeczy robili i powiem wam, że to dzisiaj ma ogromną cenę na ich rynku. Zresztą mi się wydaje też Rosjanie... Tu mamy gałki, zdaje się, od tego radyjka. Rosjanie też bardzo chętnie zbierają ostatnio sprzęt. Zauważyłeś? Tak. Mają... Widać ogromne... na filmikach, nie? Tak, mają ogromne kolekcje i trzeba im przyznać, że tak jak my, kochają ten sprzęt. Mają dokładnie to samo, co my. To samo zauważyłem, że tamte tereny. Teraz weźmiemy jeszcze od Roberta. Ciężka? Co tutaj, Robert? Także dziękujemy bardzo serdecznie za te sprzęty i oczywiście będziemy starali się to uruchomić, bo to z naszym Bambino zagrać, bo tam jest igła. Widziałem, że igła jest. Więc trzeba powiedzieć, że tu bardzo dużo sprzętu jest jednak sprawnego tutaj. Tak. O ile nie większość, nie? Większość jest sprawna tutaj. Aczkolwiek powiem ci, Darek, jeszcze inaczej. Chciałem sobie wziąć boomboxa, takiego, mówię, w domu posłuchać muzyki. I teraz w zasadzie one wszystkie, w większości wszystkie pracują faktycznie, ale żeby znaleźć takiego, który łapie stereofonię, radio, idealnie pracuje magnetofon, działa autorewers
można autostop używać, czyli jak ciśniesz, to się kaseta sama włączy i tak dalej. Tak jak wymienisz wszystkie te funkcje i znaleźć jeden, który je wszystkie spełnia, to już jest trudno. A ja mówię, lubię te jamniczki, nie? No. I mam takiego. Nic mu nie zarzucisz. No nie, ja też. Szarpowi, nie? Wiesz, tak, któremu? tak. Temu brązowemu. Tak. Nie, no, nic mu nie zarzuci. Ja też takie mam. Nie ma nic, do czegoś mógłby się przyczepić. Tak, ale są takie, że autostop. A to jest ważne, bo coś robisz, człowiek odwykł już od tego, że musisz pilnować kasety, nie? A tu nagle autostop ci nie działa, już cię to denerwuje, idziesz po drugiego, nie? A tam autorewers nie chce przerzucić, ręcznie przerzuci, a na automacie nie chce, nie? One się nadają zawsze do serwisowania. Masz jeszcze tą możliwość, że coś ci nie działa, to nie naprawiasz go, wymieniasz sobie sprzęt. No. W domu przynosisz drugiego. Ale chciałem takiego akurat nie za duży, nie za mały. No tak. Mówię, taki ładnie grający też, nie? Kurde, to powiem ci. A wszystkie... Zawsze coś. No. Były serwisowane, były robione i kurde. No ale to lata uciekają. Jak ja sobie myślę, że biorę jakiś magnetofon do ręki i mówię, serwisowany był. Teraz na stronie to nawet w panelu sobie dopisuję, kiedy był serwisowany, nie? Żebym po prostu pamiętał. Nie? No to już 10 lat minęło, a co to jest? Kiedy? Nawet nie wiem. No to jest tak jak z nami, nie? Budzisz się rano, mówisz, kurczę, cudownie, nic mnie nie boli, ale do czasu, bo na wieczór okazuje się, że już cię kolano boli. Nie? No właśnie. Tak jest ze sprzętem. Dobrze zapakowane. I co to tutaj jest? Coś. Technics. Duże gałki. Słuchajcie, Technics. Ale stary Technics, od razu wam mówimy. Robert tu mówi, że trzeba będzie go zrobić. No dobrze. Stary Technics. Zawiozę tam, gdzie prosił, ale... Zobaczymy, czy jakaś gałka nie została. Ale słuchajcie, to jest stary Technics. Taki. No ale moim zdaniem warto go ratować. Warto, no bo to jest jednak Technics. Tu brakuje na pewno blaszki, nie? I szkoda, bo to trochę uszczupla jakby jego wartość, no bo to tu trochę nieładnie wygląda, ale no, kieszeń tutaj mamy też do zrobienia. No ale Robert prosił, to oczywiście pójdzie 620 USD. RS 620. Nie widziałem go nigdy. Nie, też nie widziałem. Ale mamy dużo u nas w muzeum, dużo tego typu sprzętów takich leżących. Także widzisz, Robert, dotarło. Zajmę się tym w najbliższym czasie. A teraz przejdziemy jeszcze do największego pudełka. Największego pudełka od Pawła. Dowiemy się, kto poprosił o azyl w naszym muzeum, nie? Co tutaj? Bo jak widzę, to sprzęt kanadyjski masowo opuszcza Kanadę. Emigracja, bo inaczej to, jak to się mówi, kontener, nie? Emigracja w tą stronę? Słuchajcie, i tu jest ciekawostka. Tu już widzę ciekawostki. Mamy kolejne kable, z których się znowu cieszysz, kablami, bo znowu... Tak, no tymi kablami to będziemy łączyć te wszystkie magnetofony, nie? Bo jak wszystkie je postawimy jeden na drugim, nie? Wiesz, to wtedy, żeby wszystkie mrugały ładnie i żeby te wskaźniki chodziły, no to bez kabli jest lipa, nie? Tego nie zrobimy. Stąd potrzeba posiadania dużo kabli. Tu nic na Wi-Fi nie działa. Nie. Raczej nie. Wszystko to na kablu. Niestety nic nie da. Tu mamy kabel kanadyjski zasilający. Jeszcze jeden. Dobrze, Paweł je przysyła, no bo część będzie trzeba właśnie w naszym muzeum, tam gdzie będzie napięcie 110 V, podłączyć właśnie tymi kablami. Tu mamy coś. O! Słuchajcie. Philipsa dyktafon. Na kasetkę to jest? O kurczę, to chodzi. I nawet... Cześć, Roman. Pakuję ci paczkę
O, Paweł się nagrał. Czyli działa. Ale numer. Paweł, wielkie dzięki. Zaskoczenie, nie? Pełne zaskoczenie, bo wcisnąłem tak, no bo jest coś do wciśnięcia. Widzisz, A tu guzik, Paweł? musisz, nie? A tu Paweł mówi, że szykuje paczkę i to jest kaseta, bo faktycznie Paweł Chyba już mówił, że... po wyszykowaniu paczki, bo... Czekajcie, bo tu coś wcisnąłem i popsiłem. Czy nie? Jak to się tu otwiera? A, tak. Paweł mówi, że to jest mniejsza kaseta niż ta mikro. Pokaż to. Zobacz, to jest naprawdę kaseta Coś takiego. To jest... z pół pudełka zapałek? No zmieści się. W pudełku zapałek się zmieści. No, na to pewno. jeszcze miałaby luz, nie? No, to jest fajne na brelok, nie? No, ty, w sumie to fajny Nie? byłby ten bryloczek, nie? Tak. Fajne. Powiem szczerze, ja nie widziałem jeszcze takiego małej kasetki. Paweł, dzięki serdeczne. Odsłucham całą wiadomość, bo pewnie się ona jeszcze nie skończyła, ale zaskoczenie pełne. No i teraz mamy tutaj ciekawostkę, słuchajcie, bo to już na poprzednim filmie było. O, zobacz. Co... Thriller Michaela Jacksona. Tu mamy, co to jest? Też jakiś film. O kurczę, zobacz. O! Coś, co ja Król uwielbiałem. Bugs, ja też. Kurczę, nie? Te bajki. Tak. I tu jeszcze też jakiś... Słuchajcie, ja już to pokazywałem, te dyski, bo ktoś nawet napisał, że nie powinienem otwierać i w żadnym przypadku dotykać palcami. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ja wam wtedy tylko pokazałem, jak to wygląda. To nie jest laserdysk. Parę osób dało poprawną odpowiedź, co to takiego jest, ale ze względu na to, że no, prawdopodobieństwo, że będziemy na tym odtwarzać jest niewielkie, więc Ale coś postanowiłem otworzyć i wam pokazać, jak to wygląda w środku. Moja bajka. Nie? Fantazy, nie? Pewnie No. jakieś. I teraz ja przypuszczam, że tutaj mamy, zaraz wyłączę tutaj może tego Radmora, bo on nam tutaj coś z wrażenia robi, że tu jest odtwarzacz do tego. Tu mamy jeszcze parę kabli do ciągnięcia. O, złota Oj, końcówka. ten HDMI jest naprawdę porządny kabel. Ta końcowa. No i teraz... Wytrzymie. Zobaczcie teraz, tak. Żeby nie spadło. Teraz mamy tu... Tu miał Paweł rozmach. Spakowanie. To bardzo mocno owinął. O, widzę, drewniana obudowa. Okej. O, do góry nogami mamy. Czekaj, weźmiesz może tę folię? Może nie drewniana, nie do końca, ale A ja... drewnopodobne. O, kurczę, coś tam lata. Słuchajcie, to jest takiego. To jest odtwarzacz Do tych płyt? RCA, tak. To jest odtwarzacz do tych płyt. Nie wiem, czy się uda uruchomić, bo tego po prostu nie wiem. Nie mam pojęcia, czy będziemy mieli tyle szczęścia, ale to ja już wam tą tajemnicę zdradzę, o co tu chodzi. To są płyty winylowe, można by powiedzieć, z obrazem. Odtwarzane jest to przy pomocy igły, tak jak płyta winylowa dźwięk. Jest ta sama zasada działania, tylko że tu jest obrazem. To jest coś fenomenalnego. To było bardzo krótko na rynku. Czyli wszystkie przypadłości odtwarzania Winyla. pomocą winyla, nie? Czyli... Tak, dlatego to jest w tej kasetce, bo to się wkładało tutaj. On sam wyciąga tą płytę jakby po to, żeby się nie kurzyła. Bo jak ona się zakurzy, to tak jak winyl trzeszczy, tak tutaj obraz śnieży. Czyli chyba jest nie do uniknięcia, żeby coś nie trzeszczało, nie tego. No, prawdopodobnie. No nie jest to... Nie było to super rozwiązanie nigdy. Nie? Chyba nie było to jakoś rewelacyjnie. Nigdy nie oglądałem tego jeszcze. Pozdrawiam Piotrka z Wysp, który
mi opowiedział całą historię w ogóle tego sprzętu, bo ja nie będę tutaj ukrywał, że jestem takim znawcą, że nawet o tym też jeszcze jakiś czas temu nie słyszałem, ale Pawłowi, jak to po prostu w życiu bywa, rozmawialiśmy na ten temat, a potem Paweł mówi, patrz, co znalazłem dla ciebie i nagraj mu temat. No, nagram się Pawłowi i odeślę wiadomość. I bardzo bym chciał uruchomić to urządzenie, bo no ciekawy program był. Żeby chociaż trochę działało, ale nie wiem, w jakim stanie są te igły. Nie wiem nic. No, ciekawe. Boję się, że może to być połamane w środku. Bo coś lata. No coś lata na pewno, nie? No czym tu jest kieszeń chyba jakaś, no nie wiem, zajrzeć z ciekawości sam, bo nie wytrzymam, nie? Żeby nie zajrzeć do środka. Ale no jeżeli będzie popsute, no to będzie popsute, trudno. Postawimy w muzeum razem z tym, w ten sposób będzie stało, no i będzie można sobie po prostu obejrzeć, że taki format istniał, bo w sumie powiem wam, że kiedyś mnie to zastanawiało, nie? Że był płyta winylowa i tak jak był płyta CD, potem było DVD, czyli najpierw dźwięk, potem obraz. No, gdzieś coś umknęło, nie? Gdzieś mówię, jest taka luka, nie? W tej ewolucji. Niewypełniona, nie? No, a tu się okazało, coś umknęło, ale że było. Ale to było chyba tak krótkie, że umknęło. Tak, chyba 2 czy 3 lata. No do nas to w ogóle nie dotarło, no bo ktoś próbował. Gdzie? Ale wiem, że nawet Gwiezdne Wojny są w tym formacie do dostania. Wszystkie 3 części. No rzadkość. No nie spotyka się tego na co dzień. Nie. Także nasze muzeum jest w tej chwili bogatsze o bardzo ciekawy eksponat. Tak. Czy działający, to nie wiem. Czy się uda uruchomić, nie wiem. W każdym razie pozdrawiam tutaj Krzysia, do którego to na pewno trafi. Może się uda. Serwis. Będziemy trzymać kciuki. Tak i będziemy... No niestety wśród tych serwisówek nie znajdziemy serwisówki raczej do tego, a szkoda, bo na pewno by się przydała. No bez tego chyba nie ruszy. Mało kto tutaj. No nie wiem, czy bez całkiem da się tutaj coś zrobić. Nie wiem, ale jeżeli znacie ten format, jeżeli wiecie, jak to działa i jaka jest tego jakość, to napiszcie, bo jakieś samego mnie to by się przydały. Bardzo interesuje. Tak, także widzicie, paczki mamy tutaj, 500 prawie bomboksów za plecami, Radmor, Maja, wszystko fajne wspomnienia. Tak. Darek, bardzo ci dziękuję za udział w programie, dziękuję ci przede wszystkim za pomoc i za to, że się podjąłeś te 500 bomboksów wyczyścić. 500, dobrze. Także teraz możesz powiedzieć, że nie wiesz, na co się pisałeś. Będziesz podrzucał. No. Tak. Także tylko proszę nie z węża. Nie z węża. Nie do wanny i z węża, bo to może im tyle zaszkodzić, ale nie no. Zrobię, co będzie w mojej mocy. Parę po prostu ten serwis musi przejść, bo są niestety zakurzone. Także oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie i jeżeli ma ktoś jakby to powiedzieć, uważa za wartościowe to, co robimy, to, co tworzymy i chciałby nas wesprzeć, to oczywiście nasza zrzutka, link pod tym filmem, jak również na naszej stronie internetowej i możecie, bylibyśmy bardzo wdzięczni za pomoc w tworzeniu tego muzeum. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.